Współczesne ogrody są zbyt sterylne. Brakuje w nich kontrolowanego bałaganu, który lubią zwierzęta. Schronień, zakamarków, miejsc, w których mogłyby czuć się bezpiecznie. Takich, które spotykamy w dzikich lasach, w zakolach meandrujących rzek lub na bagnach. Zwierzęta w ogrodzie odgrywają niezwykle ważną rolę. Nikogo nie trzeba już chyba przekonywać do tego, jak pożyteczne są ptaki. Dokarmiamy je, wieszamy dla nich budki lęgowe. Ostatnimi czasy modne stało się wieszanie schronów dla nietoperzy. Niezwykle popularne są również domki dla owadów. W miastach, a nawet na balkonach wysiewamy łąki dla zapylaczy. W ekologicznym ogrodnictwie najważniejsze są jednak działania kompleksowe. Powinniśmy dbać o cały ekosystem ogrodu, a nie tylko o wybrane gromady zwierząt. Starajmy się budować w ogrodach ekosystemy zbliżone do naturalnych, ale dostosowane do konkretnego miejsca. Gdy w ogrodzie zapanuje równowaga biologiczna, większość prac pielęgnacyjnych wykonają za nas nasi ogrodowi sprzymierzeńcy, którymi mogą być ptaki, płazy, gady i ssaki, ale też niedoceniane pajęczaki i pancerzowce. Nasz ogród powinien być domem dla wszystkich zwierząt. Każde z nich odgrywa w nim ważną rolę. Jak się do tego zabrać? Przede wszystkim obserwujmy naturę. Starajmy się czerpać z niej wzorce. Bardzo prostym rozwiązaniem będzie składowanie w ogrodzie materii organicznych. Wdzięcznym materiałem są kłody próchniejącego drewna, które w całości możemy rozmieszczać w dzikich częściach ogrodu, ale także wkomponowywać w rabaty kwiatowe. Drewno działa jak gąbka, chłonąc duże ilości wody, rozkładając się poprawia strukturę gleby, a porośnięte mchem stanie się ciekawym elementem architektonicznym na rabacie. Z pociętych na kawałki gałęzi i pni możemy stworzyć interesujące konstrukcje ogrodowe. Mogą stać się one alternatywą dla sklepowych domków dla owadów i zostać zasiedlone też przez inne gromady zwierząt. Poukładane na sobie kawałki drewna mogą stanowić interesujące urozmaicenie naszego ogrodu, wydzielając w nim nowe wnętrze. Do budowy takiej konstrukcji najlepiej wybrać gałęzie i kłody różnych gatunków drzew o różnych obwodach, pocięte na równą długość. Do takiej konstrukcji możemy powybierać kłody puste w środku i dodatkowo ponawiercać w nich otwory. Przy podstawie takiej sterty kłód można umieścić dodatkowo stare cegły dziurawki, fragmenty glinianych donic i inne elementy. Pomiędzy pniami można poukładać liście, igły, słomę, a nawet glinę i kompost, poprawiające stabilność konstrukcji. Taką stertę próchniejącego drewna już po kilku miesiącach opanują nie tylko zwierzęta, ale także grzyby i śluzowce. Bądźmy kreatywni przy tworzeniu elementów wyposażenia ogrodu. Ogrodowy domek dla zwierząt może przyjąć różne formy. Pamiętajmy jednak, że tworzymy go dla zwierząt, a nie dla siebie i im bardziej będzie on naturalny, tym lepiej będzie spełniał swoją funkcję. Postarajmy się, by nasze ogrody przestały być sterylne. Stwórzmy w nich namiastkę naturalnego krajobrazu. Zaprośmy do ogrodu zwierzęta. Obserwujmy i odpoczywajmy. Zwierzęta zrobią za nas resztę.